Cześć. Dzisiaj na tapet bierzemy British American Tobacco, czyli spółkę bardzo dobrze znaną polskim inwestorom, a to z uwagi na fakt, że spółka wypłaca rosnącą dywidendę nieprzerwanie od ćwierć wieku. Nieprzypadkowo za analizę bierzemy się właśnie teraz, ponieważ cena akcji spółki cały czas spada. Sam 2023 rok przyniósł spadek notowań rzędu 30%, co jednocześnie przekłada się na to, że yield dywidendowy rośnie, wynosząc teraz 10% w skali roku. Zatem w tym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, czy British American Tobacco jest świetną okazją do zakupu i inwestycji na lata, czy może jest pułapką, która pociągnie wyniki naszego portfela na wiele lat w dół. Pochylenie się nad tą spółką jest grą wartą świeczki, bo jeśli spółce uda się utrzymać trajektorię przychodów oraz zysków i przy tym delikatnie podnosić dywidendę w następnych latach, w ciągu 10 lat spłaci nam się w formie samych dywidend. Pokażcie mi mieszkanie w Polsce, które jest w stanie wykręcić dzisiaj taki przepływ pieniężny dla inwestora. Co więcej, BAT jest już obecny w wielu portfelach polskich inwestorów. W grudniu 2023 spotkałem się z wieloma pytaniami, postami na grupach facebookowych, w których ludzie pytają, czy warto tę spółkę teraz sprzedać. Niektórzy też zastanawiają się nad jej kupnem. Nic dziwnego, bo na rynku rozwiniętym takim jak Wielka Brytania nie ma aż tak wielu podmiotów wypłacających 10% rocznie. Uważam, że jesteśmy właśnie w epicentrum paniki, które jest dobrym momentem na przeanalizowanie fundamentów, jak i perspektyw biznesowych tej spółki. Ten odcinek ma dać Wam szereg informacji za i przeciw kupowaniu British American Tobacco. Na koniec powiem Wam, czy sam zdecydowałem się na zakup akcji. Dla tych, którzy zastanawiają się nad dodaniem BAT-u do portfela, na podstawie tego odcinka będziecie w stanie w dużej mierze ocenić, czy ta spółka nadaje się do Waszego portfolio, czy powinniście jej unikać. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo to w dużej mierze zależy od tego, jakie akcje obecnie posiadacie w portfelu, więc później rozwinę jeszcze tę myśl. Dodam także, że British American Tobacco, jak i tysiące innych spółek oraz ETF-ów możecie kupić bez prowizji u partnera tego odcinka i kanału, czyli XTB. Otwierając konto maklerskie w XTB za pośrednictwem linka znajdującego się w opisie tego materiału, wspieracie rozwój kanału, za co serdecznie już teraz Wam dziękuję. Okej, zatem przejdźmy do meritum tego odcinka i powiedzmy sobie teraz, jakie ja widzę ryzyka i zagrożenia związane ze spółką. Przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę, że branża, w której działa BAT, będzie pod regularnym ostrzałem, a negatywne informacje mogą szargać emocjami inwestorów. Nie wszystkie z tych informacji będą miały jednak finalny wpływ na zyski spółki. Przykładowo, dosłownie wczoraj przeczytałem, że największa sieć supermarketów w Holandii wycofuje się całkowicie ze sprzedaży papierosów. Może to jest niepokojąca informacja, jednak tak jak obserwuję rynek tytoniowy, od lat takie wiadomości się pojawiają, a przychody British American Tobacco w roku 2022 pomimo tego wzrosły. Jeśli zaczniemy żyć w bańce negatywnych informacji, że tytoń wyginie dosłownie jutro, będziemy skazani na porażkę, bo zwyczajnie nie wytrzymamy z takim podmiotem w portfelu. Powinny nas interesować tylko dwie rzeczy: czy spółka dalej może sprzedawać swoje produkty oraz czy dywidenda nie jest zagrożona. Sam BAT co jakiś czas będzie też informował nas o pewnych negatywnych zdarzeniach. Przykładowo, ostatnio firma poinformowała, że dokona odpisu z tytułu utraty wartości Reynolds American, czyli spółki tytoniowej przejętej w 2017 roku. Odpis ma wynosić 25 miliardów funtów. Po tej informacji akcje BAT spadły o prawie 10%. Najważniejsze w tej historii jest jednak to, że odpis jest niegotówkowy, nie będzie miał żadnego wpływu na to, jaki cashflow generuje firma. Takie zdarzenia są wręcz okazją do przyjrzenia się dokładnie spółce. Gdy leje się krew, moje zainteresowanie akcjami wyraźnie wzrasta. Otoczenie regulacyjne zapewne nie będzie sprzyjające, ale i z tym obszarem koncerny tytoniowe potrafią sobie skutecznie radzić dzięki lobbingowi. Dla przykładu, pod koniec 2022 roku Nowa Zelandia zdecydowała, że przyszłe pokolenia Nowozelandczyków urodzone po 1 stycznia 2009 roku nie będą mogły kupować papierosów przez całe swoje życie w ramach pakietu prawa antynikotynowego. Prawo to miało obowiązywać z początkiem 2027 roku.
Jednak w listopadzie 2023 wycofano się z wprowadzenia tych regulacji, argumentując, że wpływy z akcyzy pozwolą na obniżenie w kraju innych podatków. Wskazywano również, że takie prawo doprowadzi do powstania szarej strefy, co według mnie rzeczywiście by się stało. Jak widać, rządy nie są w stanie tak łatwo pozbyć się przemysłu tytoniowego z gospodarki. Jeśli miałbym określić pozytywy, jakie płyną za inwestycją w tę spółkę, to przede wszystkim jest to wycena fundamentalna. Przytoczę teraz wartość kilku podstawowych wskaźników. Wskaźnik cena do zysku oscylujący w okolicach 6, wysoka marża netto na poziomie 30%, wskaźnik ROE, który przekracza 10%, niski wskaźnik Enterprise Value to EBITDA w okolicach 6, trzymany w ryzach wskaźnik Debt to Equity wynoszący 58%, a także ta dywidenda, o której już mówiliśmy, wynosząca obecnie 10% oraz payout ratio na poziomie niecałych 60%. Niewątpliwie jest to coś, co skłania mnie do inwestycji w tę spółkę, ponieważ o takie wskaźniki fundamentalne ciężko już nawet na polskiej giełdzie. Jasnym jest, że firma jest tak tania, ponieważ dyskontowane jest ryzyko upadającego rynku tytoniowego, ale zaraz porozmawiamy o tym, że może nie będzie wcale tak źle i ponuro. Podstawowy biznes British American Tobacco rzeczywiście będzie wymierał, ale prawdopodobnie wolniej niż myśli większość analityków i inwestorów, a to za sprawą dwóch czynników. Po pierwsze, zmiany nawyków klientów, którzy z papierosów przerzucają się na wyroby alternatywne, e-papierosy, jednorazówki i podgrzewacze. We wszystkich tych obszarach BAT jest obecny. Co prawda jedynie 15% przychodów pochodzi ze sprzedaży tego typu wyrobów, ale strategia firmy zakłada, że do 2035 roku BAT zamierza osiągnąć połowę swoich przychodów z bezpieczniejszych alternatyw nikotyny, takich jak waporyzatory. Dodatkowo firma intensywnie przejmuje podmioty z sektora marihuany i CBD, dywersyfikując tym samym swoje portfolio. Drugim argumentem, bardzo ważnym, a którego mam wrażenie nikt nie bierze pod uwagę, to demografia. Otóż dopóki populacja rośnie, liczba potencjalnych palaczy na świecie też rośnie. Najnowsze prognozy Organizacji Narodów Zjednoczonych sugerują, że ludność świata może wzrosnąć do około 8,5 miliarda w 2030 roku i 9,7 miliarda w 2050 roku. Przewidywany szczyt, około 10,4 miliarda ludzi, ma przypaść w latach 80. i utrzymać się na tym poziomie do około 2100 roku. Jasne, że żyjąc na zachodzie widzimy, że coraz mniej ludzi pali papierosy, ale podróż do Azji czy Afryki, gdzie ludności przybywa w największym tempie, uświadamia nam, jak palenie jest popularnym nałogiem. Przyjmuję argument, że są to kraje mniej rozwinięte, z niższym dochodem per capita, ale i tam sytuacja materialna z roku na rok powoli się poprawia. Wracając też do wspomnianego Zachodu, czynnikiem wspierającym sprzedaż papierosów będzie w najbliższych miesiącach obniżająca się inflacja, co sprawia, że statystyczny palacz może przeznaczyć większą część zarobków na swoje potrzeby i przyjemności. Presja inflacyjna przestanie być utrapieniem przy półkach sklepowych. To zjawisko będzie miało krótkoterminowy wymiar, ale również będzie miało wpływ na sprzedaż wyrobów tytoniowych. Przechodząc do dalszych pozytywów związanych ze spółką, British American Tobacco to dobrze zdywersyfikowany biznes. Firma działa w ponad 180 krajach świata, zarabia w różnych walutach, ryzyko regulacyjne jest rozsmarowane na różne jurysdykcje. Pod tym względem BAT na pewno jest lepszy od Altrii, skupionej wyłącznie na USA. Jeden strzał regulacyjny od Kongresu i amerykańskiego biznesu już nie ma. Co więcej, kupując BAT decydujemy się na dywersyfikację drugiego stopnia. Spółka notowana jest w Londynie i w Nowym Jorku, do kupienia w funtach albo dolarze, może być dobrym dodatkiem dla inwestorów, którzy odchodzą od złotówki i budują szerokie portfolio inwestycyjne. Pewnie ważnym argumentem będzie obecny kurs funta oscylujący w okolicach 5 zł i dolara poniżej 4 zł. Przechodząc do podsumowania, rynek często przesadza w dwie strony, od euforii do strachu. Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w fazie paniki, a to w takich sytuacjach jest najlepszy moment na zakup aktywów. BAT może być genialnym wyborem dla osób, którym ciężko wytrwać z rosnącym zyskiem na notowaniach spółki, a które behawioralnie czują się lepiej, gdy na rachunek spływa im regularna dywidenda, którą można inwestować na przykład w kolejne podmioty.
Jeśli Twój portfel jest wypełniony po brzegi szybko rosnącymi spółkami technologicznymi, takimi jak Amazon czy Tesla, być może BAT będzie ciekawą opcją do dywersyfikacji i zwiększenia stabilności portfela. Współczynnik beta wynoszący 0,32 oznacza w uproszczeniu, że akcje giganta tytoniowego zachowują się zgodnie z resztą rynku tylko w 32% przypadków. Natomiast jeśli Twój portfel głównie składa się z podmiotów o bardzo wysokiej dywidendzie, ale z małą perspektywą wzrostu, takich jak np. 3M, Altria, Verizon oraz AT&T, może lepiej będzie poszukać czegoś bardziej o charakterze spółek growth. Po przeanalizowaniu British American Tobacco stwierdziłem, że widzę dla tej firmy miejsce w swoim portfelu i dlatego 2 stycznia dokonałem zakupu akcji po niecałe 23 funty za sztukę. Powiedzmy sobie szczerze, że spółka budzi wiele obaw, ale dzięki temu jest tak tania. Moim jednak zdaniem inwestorzy przesadzają i widzą przyszłość tylko w ciemnych barwach. Znalazłem kilka argumentów, którymi się z Wami podzieliłem i które przekonały mnie samego do dokonania zakupu. To, na co będę zwracał szczególną uwagę, to czy spółka ma perspektywę do dalszego delikatnego podnoszenia dywidendy przez najbliższe lata. Powiem więcej, gdyby ktoś mi dał dzisiaj gwarancję, że wskaźniki fundamentalne BAT pozostaną na niezmienionym poziomie przez najbliższe 10 lat, chciałbym na tę dojną krowę postawić większość swoich środków. W końcu rzadko w ostatnim czasie mamy szansę, by kupić aktywo, które w 10 lat spłaci nam się w samej dywidendzie. Zakup tej spółki porównałbym do kupienia mieszkania w gorszej dzielnicy, które od razu przynosi nam wysoki czynsz w stosunku do ceny zakupu. Dokonaliśmy takiego wyboru pomimo tego, że były dostępne lokale w centrum miasta, które przynoszą czynsz o wartości 2% rocznie i mają perspektywę na wzrost wartości nieruchomości przez to, że znajdują się w dobrej lokalizacji. Zawsze się jednak może coś stać i perspektywiczny rynek mieszkaniowy może się załamać. Ja w takiej sytuacji wolałbym mieć coś, co regularnie przynosi mi solidny przepływ gotówki. Rozumiem, że wielu inwestorów może się z moim wyborem nie zgadzać. Wszyscy na pewno jesteśmy zgodni, że ta spółka nie zawojuje już raczej świata, chyba że wymyśli naprawdę dobry produkt, stanowiący alternatywę dla papierosów i palenie choć w innej formie znów kiedyś stanie się modne. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli ta analiza Ci się podobała i przyniosła dla Ciebie wartość dodaną, zostaw subskrypcję, ponieważ w najbliższym czasie przeanalizuję kolejne spółki. Być może którąś już masz w portfelu albo zamierzasz ją kupić. Do usłyszenia. Cześć.